Więc witam Cię serdecznie. Siemano. No dziś co tam? Kosimy sobie kukurydzę u Ciebie. Długo wyczekiwaną, bo już tutaj chyba z miesiąc do Ciebie około dojeżdżamy. To nie Was odwlekałem. Tak, ale też miałem ze kupę względu, roboty. no wiadomo, warunki pogodowe przede wszystkim. No i dzisiaj mamy taką naprawdę piękną pogodę, żeby to dzisiaj jakby zrealizować jeszcze w tym starym roku. Tak. Bo pierwsze co mówię, że już powoli problem ze skupem. To jest jedna rzecz, no ale nie o tym. No, tutaj już mamy jedno pole zebrane, wstępnie wyliczyliśmy, że plon około 14 ton ponad. 14 ton, 14,4 tony wyszło, 14,5 prawie, no brakło może. więc to Ale naprawdę nie zważyliśmy właśnie na Bergmanie, jeszcze jest tam, ale będzie No, dobre 4 tony mi się około wydaje. 4 Bije. tony, także I tu dwie 16 były czubate, więc no jest 36 ton, powinno być bite z 2,5 hektara. więc 14,4. plon zacny, No i ale to chyba największy plon jakie kosiły, co? jeden z większych, tak to O. bym spuentował, jeden z większych. Ładnie. Ale my dziś troszeczkę może ten temat kombajnowy oczywiście się gdzieś przewija, ale dziś chcielibyśmy trochę o ciągniku No porozmawiać. właśnie słyszę, że on inaczej całkiem chodzi. No tak, no bo Ty użytkujesz ciągnik Arbos. Z tego co pamiętam jest to 51 30. 30, ale na skrzyni Global, czyli z A, rewersem mechanicznym. 2 półbiegi tylko nie i ten. 2 półbiegi. Ale pion pierzyskibowa też fajnie to się jeździ tym. No, Ale brakuje tego półbiegu jeszcze. No tutaj już Zawsze więcej to lepiej. przedstawię Ci jakby tą nową maszynę, no bo to jest nowa maszyna, marka Aupax. Również seria 5000, 5130, ale z głównych zmian między Twoim 5130 to jest tak, inny silnik, Dłuższa maska. u Ciebie jeszcze silnik Kolera, tutaj już mamy silnik Weichai o pojemności 4,6 litra, dokładnie 4,580, z Power Boostem oczywiście, U mnie jest 3,5 litra. 3,5 Kolerzy. litra, 3,5, dobra. Tutaj już mamy 4,6, więc no ponad litr Inaczej różnicy. to chodzi. Inaczej to chodzi, jak sam już zauważyłeś, że ten Tak. dźwięk jest zupełnie inny. Z różnic skrzynia Advance, czyli mamy 45 biegów do przodu, 15 do tyłu, z rewersem elektrohydraulicznym. I jeżeli chodzi o rozstaw osi, ten ciągnik jest względem Twojego o około 20 cm dłuższy na samym rozstawie Widzę. osi, nie? Widzę, bo przednie koło jest wysunięte dużo bardziej, jest więcej miejsca. Tak, także No. to są takie główne zmiany między No i, Twoim Arbosem no i a podnośnik jest dużo ładniejszy, lepszy taki. Widzę. z przodu, tak. Tak, Z przodu jest, tutaj tamte były akurat inne chyba. mamy wyposażony ten egzemplarz w przedni tu z marki Aigner, czyli to jest niemiecki producent. Jeżeli w chodzi chińskim o czynniku. w chińskim ciągniku, także jakość jak najwyższa, no wiadomo, niemiecki produkt, więc na pewno. No to jednak, wiesz, to jednak przenosi tonę z przodu, tak? No to musi No być tutaj mocno, mamy tak? akurat 800 kg. 800 kilo, no. Udźwig tego według producenta to jest 2 tony, jeżeli chodzi o przedni TUS. No i tutaj mamy też fajną opcję, bo ciągnik jest wyposażony w wałek WOM. Przedni wałek WOM A no właśnie o widzę. obrotach A, no właśnie. 1000 obrotów na minutę. Ciekawe. Mamy przednią parę wyjść hydraulicznych. No i takie udogodnienie dla operatora. Joystick do sterowania tym przednim tuzem właśnie, No. nie? Wiele Także- koni. Koni 130. Oczywiście to Tyle jest samo, co u mnie. moc mierzona na wałku, natomiast moc maksymalna z Power Boostem, tutaj producent podaje prawie 162 konie mechaniczne. Czyli jakby chciał po gwarancji kiedyś podkręcić sobie silnik, No. można podkręcić. Na pewno ktoś się znajdzie. Tutaj producent deklaruje 150 koni boostem. deklarowanej netto, natomiast z boostem prawie 162. To dużo. Także różnic jest wiele. Ogumienie, no ogumienie tutaj akurat mamy Trelleborga, 38 cali z przodu, 28 cali z Bardzo dobre tyłu. są Trelleborgi. Mam Ty z akurat tego co dojść. pamiętasz, pamiętam, masz troszeczkę wąższe też ogumienie w swoim Arbosie, Tak, pod 460 bodajże, nie? Bo Chciałem, tam chciałem węższe, żeby było to ziemniaki, pod kukurydza. rozstaw 150, nie? To jest rozstaw? Tak. Rozstaw, tak, No. pod ziemniaki, pod Mhm, 65 cm. No. No i tutaj mamy zagregatowany ten ciągnik akurat z przyczepą przeładowczą Bergman, pojemność 21 metrów sześciennych, jednoosiowa na jednym fajnym, szerokim kole. No, a No dobra. tutaj teren był taki dosyć podmokły, No jeżeli właśnie, chodzi tam o to w rogu. zaniżenie przede wszystkim, ale ciągnik jak i kombajny sobie dawały radę bez No. problemu. Tak. Ci wielu też użytkowników, którzy mieli akurat w tym roku przyjemność tym ciągnikiem też popracować, Mhm. a zastanawiali się między właśnie tutaj Arbosem i Aupaxem, no byli mile zaskoczeni przede wszystkim pracą silnika, na co też od razu zwróciłeś jakby uwagę. Tak, No tak, myślę, tak. że To tutaj inaczej na chodzi. tym polu nam się nie udało razem przejechać, ale wiem, że jeszcze mamy coś do No zrobienia. jeszcze 2,5 hektara. Także myślę, że tam zasiądziesz za sterami, żeby też zobaczyć tą różnicę, no i na własnych jakby tutaj nogach, rękach
to sobie zobaczysz. No, Także no. nie wiem, czy słyszałeś, ale i czy widziałeś, bo na naszym kanale już tam gdzieś tam się ukazały pierwsze jakby testy ciągnika. No. Bardzo podobnego do tego, którego mamy za sobą, ale model 5140 wyposażonego w amortyzowaną przednią oś oraz amortyzowaną kabinę. O, to jest ciekawe. Także to jest nowość, którą mamy okazję też tutaj w naszej firmie testować. No, ciągnik posiada wiele jakby bliźniaczych elementów z tym, ale i też wiele różnic. Między innymi właśnie oś amortyzowana Carraro, amortyzowana mechanicznie kabina, co naprawdę zmienia i polepsza komfort jazdy. Na pewno, jeżeli uda nam się coś pewnie w przyszłym roku zrobić, to pewnie też tutaj u Ciebie zawitamy, żeby No, tą mam nadzieję. maszynę, żebyś sobie zobaczył, sprawdził, no i też jakby wychwycić te różnice między właśnie Arbosem, już- który użytkujesz, bo Twój Arbos już z jakim przebiegiem? No już prawie 5000. 5000 brakuje godzin. parę godzin tylko do 5000, No, więc naprawdę u nas jest cały czas schodzi, nie? Praktycznie. rozumiem. No i też nie zapominajmy o 7-letniej gwarancji na ciągniki Arbos No i to Alpax już jest bardzo ciekawe, bez bo... limitu motogodzin. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, no i Bo też... co by się nie stało, jesteś pewny, że coś, no to jedziesz i Ci naprawiają, przyjeżdża sprawny. Tak, no gwarancja my też nie dajemy tego ze względu na to, że nie jesteśmy pewni tej maszyny, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy pewni tej maszyny i gwarantujemy, że te 7 lat gwarancji jest nie bez No przyczyny. ja na swojego miałem 3 i dlatego 3. go kupiłem. No, To także, już mnie wtedy te także 3 lata tak- przekonały, że wiedziałem, że 3 lata dają, no to te 3 lata pojeżdżę i on mi się spłaci, nie? także ta A już, gwarancja... a już jeździmy nim No właśnie, ile to już będzie? 18 rok. 18 rok, czyli to Ósmy- będzie już 7 7 lat. No, ponad 8. 7 No, lat. 8 w sumie. No czyli średnio gdzieś tam koło 700 godzin rocznie Tak. ciągnik przepracowuje, więc no, A to go też jest... nie oszczędzamy go. To też jest właśnie świadectwo No, na to, taki że... Kopciuch taki No nasz. właśnie, więc to też jest Brudnej świadectwo roboty. na to, że ciągnik nie stoi w garażu, tylko Nie, naprawdę codziennie, pracuje. bo on z turem to zawsze gdzieś to przewieźć, ziemniaki, to wszystko, to zamiata wszędzie lata i... Rozumiem. No i też wyposażony w ładowacz czołowy. Tak, no właśnie przez naładowasz, on codziennie jest panem praktycznie, nie? Zawsze coś przestawić, przepchnąć, załadować, teraz stoi, no to zaraz przyjadą tiry i jeszcze ładować, no to trzeba załadować. A, czyli tą kukurydzę, którą zebraliśmy, on będzie jeszcze przeładowywał na tir. Arbozem będę okej. przeładował, no. Czyli tak jak tutaj powiedzieliśmy o ciągniku, to Eddie, powiedz mi, czy miałeś styczność wcześniej z taką przyczepą, z pracą z przyczepą przeładowczą, no bo tutaj akurat w tym przypadku ta przyczepa pomogła trochę w tym transporcie, bo jednak na Twoje gospodarstwo jest kawałek. No jest właśnie, no tak, bo jeden jeździ i przesypujesz, nie? A jak są gdzieś głębiej pola, takie właśnie jak tutaj za tym laskiem, no to przewieźć na przykład, jak są tiry na polu na przykład, czy na drodze, tak? No tu nie mamy drogi i nie wjedziemy składem, no to jest super sprawa, no tylko to już przy dużych areałach, nie? Takie przyczepy. No tak, ale tak jak przy dużych areałach też, ale tutaj też mieliśmy przy 2 kombajnach przede wszystkim, nie? No Więc tak, dokładnie. Dokładnie. odebrać z No jednego, tutaj jeździsz, drugiego. odbierasz cały na bieżąco, a zanim brat mówi, widzisz, zanim obrócił, no to jednak mu zeszło te Tak, też mieliśmy ten jakby, 15-20 minut, nie? ten jakby bufor mieliśmy, O, że jeżeli dokładnie. nie zdąży Tak, wrócić, mówisz, bufor. to mamy na co nasypać Tak. i kombajny nie stoją, nie? No dokładnie, dokładnie. Ta przyczepa ma akurat, tak jak tutaj mówi nam jakby model 210, czyli 21 m3. No i fajne, szerokie koło, gdzie tutaj, no na tym Twoim terenie bardzo się przydało. No, Bardzo się bo tam przydało. mamy mokro w rogu, więc... Tak, kombajny też nie miały lekko. Zaczep, nie wiem czy widziałeś. Tak, i nie gniecie ogólnie tak za bardzo pola, nie wrzyna się w to, to nie robi takich No śladów, jest to dużo ważne, powierzchnia, nie? jest duża powierzchnia. Tak, nie? tak, fajnie, że nie gniecie tego pola. No i ten zaczep mówisz? Zaczep kulowy tutaj mamy. No, Zaczep kulowy, więc bezluzowy, kula K80, także nie mamy tego szarpania. trzaskania. No u mnie w TSC trzaskania. właśnie jest to takie, że Mhm. to niestety tak jest. No i co? I na pewno będę Cię chciał posadzić za sterami na drugim polu, A, żebyś właśnie przetestował i zobaczył te różnice, jakie nastąpiły między Twoim ciągnikiem Ciekawi mnie właśnie ze sprzęgła, jak chodzi tutaj. a nowym ciągnikiem właśnie Alpax hydrauliczne, 530. no. Także Bo sprawdzimy Moim to. jest te ręczne i Ręczny. No u Ciebie jest Nożne. rewers mechaniczny, nie? mechaniczne, tak. Tak, także no Tego brakuje trochę. wiele różnic na pewno. No i chciałbym, żebyś po prostu wsiadł i sam na swoim tutaj No, spróbujemy. zobaczył i się przejechał przede Okej. wszystkim. Dobra, to jedziemy na następny. Jedziemy na następne pole. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie.
o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.